Spodobała mu się. W końcu usiadł na porządnej maszynie. A najśmieszniejsze jest to, że wzięliśmy na szybką zajawkę 702, a on wraca do domu pod Lublin, powiedzmy. Nie zdradzajmy dokładnej lokalizacji. Do lubelskiego w każdym razie 502, także będzie miał taki mały fuck up, bo moim zdaniem 502 fajnie jeździ, fajnie się napędza, ale jednak czuć tą masę. Miodu. Tak, ale tu pierwsze wrażenia są bardzo dobre. Zresztą będziecie widzieli na przebitkach chociażby taki szybki start z miejsca, gdzie na szybko chciałem zweryfikować w ogóle, jakie są różnice, czy są jakieś różnice większe w tych sprzętach. Piszcie w komentarzach, dlaczego Kamil przegrał ten start. Zobaczymy, czy wiecie. No, będzie pewnie widać, coś mi się zdaje. Niemniej jednak, dlaczego było to istotne? 502X miała trochę inne przełożenie. Była troszkę zrywniejsza moim zdaniem niż wersja szosowa, dlatego trochę inaczej się jeździło. Jak przyjechaliśmy pod siedzibę Motorlandu i zabrać testówkę, kilka osób tam jeździło sobie testówkami właśnie i mówią, że TRK jakoś gorzej się prowadzi, że X, przepraszam, się gorzej prowadzi, że ten jest lepszy, bo na szosowych gumach po prostu jest taki bardziej płynny, nie ma takiego telepotania tak jak są na Pirelli STR-ach, ale to moim zdaniem normalne. Aczkolwiek z drugiej strony te opinie są podzielone, dlatego że niektórzy inni mówili, że z kolei wolą X-a i to jak X się prowadzi. Ja nie widzę jakby różnicy i przypuszczam, że nie będzie dużej różnicy, tak jak było poprzednio. Tutaj się zdecydowanie wyżej siedzi, ale opony faktycznie, no, jak macie kostkę na gumie, no to wiadomo, że on będzie tam delikatnie głośniejsza, będzie ta opona, troszkę inaczej ta trakcja będzie się układała, chociaż no, te oponki i tak bardzo chętnie wchodzą w zakręty. Szosowe są niezłe. Tak, geometria taka, no, ciężko powiedzieć po kilku metrach przejazdu. Tak jak mówię, mamy je dosłownie na kilka minut. Na dłużej będziemy jeszcze je mieli, ale pokazujemy, że coś tutaj się dzieje z tą marką i chcemy tutaj fajny temat zrobić z tymi motocyklami, a no, zresztą no, jego mina najlepiej pokazuje, że po tych kilku kilometrach dosłownie powiem wam, będzie o czym gadać. Nie jest źle. Na pewno będzie o czym gadać, na pewno będzie co pokazywać i na pewno w przypadku was, czyli ludzi, którzy są potencjalnie zainteresowani tym motocyklem, było na co czekać. I to, że wreszcie dotarło, nieistotne, abstrahuję kompletnie od tego, kiedy było na co czekać i było warto. I te motocykle są takie, wiecie, ja mam gdzieś tam punkt widzenia troszeczkę też z tych takich czasami topowych maszyn, a czasami kompletnie starych strucli. Spaczony trochę, tak, nie? Burżuju ty. Ale Benek naprawdę spoko. Ja się przejechałem tym. Za chwilę się zamienimy. Tak. Pierwszy raz, uważajcie, pierwszy raz Kamil przyjechał dużym, a ja małym. Zaraz. Przede wszystkim po testówkę przywiozłem go większym. Także w przyrodzie, wiesz, balans musi być zachowany. O, teraz tutaj widzę jakieś oznaczenie na piaście. Nic mi nie mówi, ale to nic. Heble, no, słuchajcie, no to jest masa podobieństw. Kamil w swoim żywiole, on w ogóle nie obczaja, jak ten motocykl jeździ. O, oznaczenie na piaście. To jest po prostu... ale widzisz, mieliśmy obok siebie te sprzęty, jednak wyszło trochę na moje, trochę na twoje. Na moje, tak. Bo faktycznie widać ewidentne cięcia kosztów. Dlaczego ten motocykl jest taki tani? Bo większość elementów ramy jest identyczna jak w 502, natomiast na przykład tutaj jest inaczej poprowadzona ta część ramy, podwieszenie silnika jest inaczej, co oczywiste, bo jest inny silnik. Subframe jest też inaczej poprowadzony, tutaj, inaczej przeprofilowany. Gdzieś, częściowo... nie pamiętam kto to powiedział, ale ktoś właśnie ostatnio, chyba z tej prezentacji, na której byliśmy, pojawił się filmik, albo gdzieś w internecie, nieważne, ale ktoś właśnie mówi, że subframe jest nieodpinany, że to tak nieterenowo. Bzdura, jest odpinany samo jak w 502 jest odpinany, także taki wątek, Jezu, myślałem, że go przywrócisz, taki wątek ala terenowy jest. Mocowanie wydechu też istotne w maszynie terenowej, którą de facto TRK jakby nie było, nie jest offroadówką, to jest adventure, tak? A wiesz co, aż sobie się przyjrzę, mocowanie jest wspawane, no ale jakby nie ale jest króciutkie, do subframe'u. Tak, jest do subframe'u to raz, ale dwa, że jest na tyle krótkie, że tam, wiesz, nie ma też takiej dźwigni, tak jak masz w
tenerze. O tak, tutaj raczej prędzej w tenerze uchwyt do wydechu wygląda mniej więcej tak jak tutaj i na końcu jest dopiero wydech zamontowany, prawda? Na tej długości, więc tam jest to awaryjne. Ale rzecz, którą zauważyłem już z automatu i widzę nie tylko ja, opieram but o ten, jak to nazwać, ten ogranicznik trzpień. I tutaj kolejne podobieństwo do 500. Nie, ale wiesz co, znaczy dźwignia chyba jest dokładnie, na pewno jest ta sama, ale ten element ochronny, on jest po to, żeby nie ocierać o silnik, a w 502 jakby jest bliżej ta pokrywa sprzęgła, jeśli dobrze pamiętam, i dlatego to jest dość istotne. Tutaj nie ma to znaczenia, ja złapałem 2 razy butem za ogranicznik, a nie położyłem... Nie, to nie miałem z tym problemu. Na pewno co zauważyłem już, ktoś mnie pytał, czy TRK jest niższa od 502, 702 od 502. Nie, wydaje mi się, że siedzi się na tej samej wysokości, albo są minimalne różnice. Natomiast na bank 502, niestety muszę to przyznać, dla dwumetrowca jest wygodniejsza niż 702. Zbiornik jest inaczej wyprofilowany i wygodniej mi się tam układały nogi właśnie w tych, wiecie, przetłoczeniach w zbiorniku. Ale to nie jest duża różnica w każdym bądź razie. Jest dużo miejsca na pewno dla kierowcy, to jest plus. Ja na plus powiem, że 702 bez X dla konusa takiego jak ja, dla Pawlaka daje radę, bo prawie dotykam 2 stopami. No, tak, dokładnie. Jedna rzecz kolejna, która zwróciła moją uwagę, filtr oleju w takim dość newralgicznym miejscu, ale osłonięty aluminiową osłoną i ta była w 502 X-ie występowała. W 502 szosowym już nie, a tutaj proszę, surprise, ten sam wydech, no cięcie kosztów znowu, cięcie kosztów, bo te same elementy, natomiast tutaj też występuje, no ale to chyba też ze względu na to, że faktycznie tutaj mamy ten wydech, ten filtr mamy tak poprowadzony, dobra. Centro Stile Benelli, też fajny profil swoją drogą na Instagramie, gdzie można zobaczyć właśnie tak od zaplecza, jak była tworzona ta rama i stąd się wzięło moje twierdzenie, że silnik, znaczy, że rama jest taka sama, bo oni do ramy właśnie 502, tudzież 702 wsadzili silnik 502 i na nim jakby obudowywali to wszystko, także stąd takie moje przypuszczenie było, nie do końca, jak się okazuje, nieprawdziwe. Tak, to tutaj mamy te zegary, na których dużo generalnie nie ma. Fajne są te powiadomienia, takie duże. Rzecz, na którą tutaj już zwróciliśmy uwagę, nie ma klasycznie wyłącznika ABS-u, szkoda. Natomiast domyślam się, że klasycznie gdzieś tam jest kosteczka jakaś pusta, gdzie będziecie mogli sobie dorobić ten taki przycisk, wiecie, z AliExpressu za 4 dyszki. Może teraz trochę więcej. No nie, no tutaj jest masa takich rzeczy, która jest identyczna jak w 502. To już mówiłem, że ten bagażnik mi się kompletnie nie podoba, ale na szczęście jest łatwy do zdjęcia i będzie taki zadzior z tego sprzęciora. Dobra, o tych zębatkach coś wspominałem. 502 miała inne niż 502X. Tutaj chyba jest to samo, dlatego one będą ruszały identycznie. Wydechy te same, też już nie zmienili wydechu, co było w sumie fajne w 502, no bo na przykład w kontekście jazdy po mieście i samych kufrów, tak, że tutaj musi być stelaż, który ominie wydech, a w 502 można było takie najciaśniej to zrobić jak się dało, żeby, wiecie, kufry nie wystawały poza obrys kierownicy, co przy jeździe miejskiej bardzo się przydaje, zwłaszcza po Warszawie. No, to miejsce na kamerkę, której nie ma i nie będzie z tego co wiemy, chociaż może będziemy można kiedyś dołożyć. Chińczyki są cwane, wszystko potrafią wymyśleć. Lampy, które mają się kojarzyć z goglami. Czekaj, dawaj swój kask. Zaraz porównamy. Nie no, ładne są. Silniki na pierwszy... Bez ramki, to ci się nie będzie. Zobacz. No ale zobacz, jest skojarzenie słuszne do tych okularów. No coś w tym jest, Tak trochę naciągane trochę, ale... Trochę naciągane, ale no powiedzmy, że jest jakaś logika za tym. No trzeba przyznać, że no, zwłaszcza w stosunku do 502, które mi się już opatrzyło, to by się nigdy nie podobało, to czuć ten sznyt włoski troszkę, tak? Że to nie jest tak jak... 502 to mówię, że to jest taka tania multistrada, próba zrobienia multistrady na... Ale wiesz co, właśnie ciekawe jest to, że ja nie jestem do końca przekonany, czy ja tu widzę włoski motocykl. Wiesz? I
abstrahuję jakby całkowicie od kwestii pochodzeń. No, i jakby zdjąć tak? naklejki, tak. Tylko, bo Włosi potrafią projektować motocykle piękne, seksowne i o wspaniałych bryłach, tylko mam wrażenie, że chyba... Gość w goglach motocyklowych nie jest dla ciebie seksowny? To było pytanie retoryczne. Nie rozmawiam o moim życiu prywatnym w mediach, więc przemilczę. Słuchaj, nie, ale coś co chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć na serio. Włosi produkują i są w stanie narysować i zaprojektować przepiękne i ponadczasowe linie, tylko że one są raczej takie klasyczne. Ja mam taki odbiór, a ten jest taki... Zarzucał mi techniczne aspekty, teraz patrz jak się wkorpił. Dokładnie, nie? Ten jest taki bardzo nowoczesny i przypomina, nie wiem, on by mi pasował do awatara Istoty Wody. Jakby bez kitu, nie? To jest, wiecie, te kształty... To jest powód, dla którego powiedziałem, że ja nie wiem, czy ja tu widzę włoski design akurat. Bo on mi się bardzo podoba, ale jakbym miał go ustawić gdzieś na świecie... Oh man. Nie, no ale bliżej mu do jednak takich włoskich linii, mimo wszystko. To nie jest taki, jakby to powiedzieć, solidny kawał maszyny bez polotu, projektowany tak jak no, większość takich maszyn. No, nie. Trumpet, który jest absolutnie nudny, poprawny. I to ma być jego. Że to ma być jego moc. Znaczy trochę tak, trochę nie, tak. Właśnie... A to jest ten ma jednak właśnie. Tak. Nawet jak bardzo by to było ściemą, nie, że tutaj gogle mamy. No ale ktoś sobie tak wymyślił i coś w tym jest. Można w to iść. Oni sobie ja to tak widzę, że Włosi właśnie czy w samochodach, czy w motocyklach, oni mieli takie podejście do tematu, nie? Że tworzyli sobie jakąś logikę do tego, co stworzyli. Okay. Czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza. Clarkson się bardzo często z tego śmiał, nie? Zrobimy, nie wiem, zamek w drzwiach otwierany magią. Czary mary hokus pokus, nie działa. I tak to sprzedamy, nie? Oni tutaj też sprzedają pewne... Nie. Ja uważam, że on właśnie ma charakter i bardzo ładnie wygląda. Tylko... Odbiegałem trochę od tematu, ale faktycznie mi się ten motocykl faktycznie podoba. Czy bardziej od 502? Oczywiście, że bardziej od 502 się podoba, no bo jest nawet ta świeżość sama w sobie już przemawia za nim, ale z drugiej strony jest zrobiony tak właśnie, co mi się w tym momencie podoba. Jest tutaj obudowany, jest taki napompowany, że to tak siedzi się w motocyklu, ale tutaj mamy jednak tą wieżyczkę już delikatniejszą, nie? No i oczywiście już bajerki są, coś czego Japonia może zazdrościć. Rzeczy, na które narzekałem niejednokrotnie. Tak. I to nie jeden, a dwa, nie? To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to jest na Quick Charge'u jakimś, także nawet dość szybko naładuje wam ten motocykl. W 502 też masz, ale już masz zwykłe USB. I ona... Dobra, mieliśmy wziąć się na 2 minutki, jak to powiedzieliśmy, trochę okłamaliśmy. Już 10 minut nagrywamy, ale to nic. Trzeba troszkę pośmigać maszynami. No, ale mówię, pierwszy tak bardzo spontanicznie to nagrywamy, dlatego bez ładu i składu, bez przemyślenia jakiegoś większego. No ale po prostu, no cóż. Bez przygotowania. Bez przygotowania. Bez zrozumienia tematu, bez zrozumienia materii. No, już nie przesadzajmy. Tak. Coś tam o tych maszynach już wiemy. No i o to chodziło. Chcieliście coś wiedzieć na temat 702, to też nagrywamy po to właśnie, żeby pokazać, że będzie sporo na ich temat, mamy nadzieję. Uwagę, że handbary mają szansę coś ochronić? Tak, jednak... ale widzisz, w 502, którą odbierasz, jest czarny rdzeń i już mi się to ładniej komponuje z tym wszystkim. Mimo wszystko. A tu przypomina to, co było w Scramblerze od Triumfa i co? No tak, może to nie fakt. szczotkowane, ale... To fakt, ale te, oczywiście bez napisu TRK, ale te handbary są wykorzystywane w bardzo dużej ilości motocykli, nie tylko z Chin, jak zauważyłem. Nie przypomnę sobie teraz z głowy, gdzie one jeszcze były stosowane, ale w kilku... Znaczy na przykład MV Agusta Lucky Explorer 5,5, który jest, no, jakby nie było przebraną TR-ką, no to nawet tego nie zmienili, tylko zostawili te same handbary. Ale to jest taki bezpośredni jakby klon, nie? A w kilku innych motocyklach to jeszcze widziałem. Znaczy to jeszcze się okaże, bo jeszcze go nie ma. Więc... Znaczy i nie wiem, czy właśnie będzie w kontekście tego, że
no, normy mijają. Ten motocykl miał być ze 2 lata temu, a do dzisiaj go jeszcze nie ma. Chociaż jest na Otomoto wystawiony już. Na przykład. I ta aukcja gdzieś tam wisi. A już nie wspomnę o 9. 9,5 chyba on był. No. 9,5 no. Dobra. Nie ma, to tamto jadziem, panie. Jedziemy. Oddać. Teraz jadę tym, a Kamil Tak. jedzie mały. A potem pojedziesz sobie jeszcze A mniejszym. potem jeszcze mniejszy. I zobaczymy, co powiesz w końcu z jazdy moim ulubionym Benkiem. Ja się żegnam. Tymczasem do zobaczyska, do następnego. Cześć.